Siema! Mam dzisiaj kilka porad dla osób, które lubią budżetowe podróże. Powiem, jak kupić tanie bilety lotnicze. Zaczynamy! Jeśli ktoś robi to pierwszy raz, polecam najpierw kupić loty, później zaklepać hotel i ewentualnie jakieś loty wewnętrzne jeszcze. Najważniejszą zasadą to być elastycznym. W weekendy są droższe bilety, w sezonie wakacyjnym spróbujcie poszukać opcji w różnych terminach. Czasami przesunięcie o dzień lub dwa może zaoszczędzić sporo kasy. Z doświadczenia powiem, że najlepiej bilety kupować albo z dużym wyprzedzeniem, albo na ostatnią chwilę, bo ceny wtedy mogą szybko spaść. Jeżeli ktoś jest ryzykantem i jest elastyczny, to powinien spróbować tej drugiej opcji, bo można naprawdę tanio wyrwać w ostatniej chwili bilety. Jeżeli nie masz planu, po prostu codziennie sprawdzaj albo co kilka godzin sprawdzaj ceny biletów. Naprawdę mogą się zmieniać. Czasem można trafić na cenę z błędem. Linie lotnicze potrafią się pomylić, albo strony rezerwacyjne. Myślę, że warto spróbować. Taki lot przeważnie jest anulowany. Przeważnie, ale nie zawsze. Czasami udaje się dorwać taki bilet właśnie tańszy. Jeżeli planujecie trasę kilkoma przesiadkami, można spróbować rezerwować bilety oddzielnie. Czasem to wychodzi taniej niż gotowe połączenie. Jeśli macie punkty na karcie kredytowej, niektóre programy umożliwiają wymiany na bilet lotniczy, zniżkę, podwyższenie klasy. Ja swoje loty wyszukuję przez Skyscanner. Jest to dla mnie najwygodniejsza opcja. Wolę aplikację niż stronę, bo strona jest mniej czytelna trochę. Aplikacja jest lepsza, jest prostsza, chociaż brakuje kilku opcji dostępnych na stronie. Przy tanich lotach, zwłaszcza daleko, czy do Azji, czy do Ameryki, trzeba brać pod uwagę to, że mogą być długie przesiadki. Czasami niektóre po kilkanaście godzin. Czasem dużo tańsze bilety można dostać z wylotem z innego kraju, na przykład z Berlina. Leciałem do Tajlandii rok temu. No i było połowę taniej niż lot z Warszawy. A do Berlina dostałem się Flixbusem za 100 zł, także grosza. Jeśli nie wiesz, skąd mogą być tańsze loty, spróbuj zastosować taki trik. Wpisujesz jako wylot twoje państwo docelowe i patrzysz, gdzie najtaniej można dostać się do Europy. No i potem po prostu odwracasz. W grudniu udało mi się upolować bardzo tanie bilety na Filipiny, z tym, że to jest na listopad, więc praktycznie rok wcześniej. Ale z Paryża. Musisz sprawdzić, czy się to opłaci z innego miasta, z Europy lecieć, bo może się okazać, że po prostu bez sensu jest, bo to bilet kosztuje kupę forsy. Najtańsze loty z Warszawy do Manili kosztują ponad 3000. Ja swój kupiłem z Paryża za 1700 zł, także myślę, że się jednak opłaci. Lot z Warszawy do Paryża kosztował mnie 6 stówek. No po zsumowaniu wychodzi i tak taniej niż z Warszawy. No wprawdzie stracę dużo czasu na to, ale zaoszczędzę myślę, że spokojnie z 1000 zł. Loty lokalne, na przykład na Filipinach, radzę kupować kilka tygodni wcześniej, 2-3 tygodnie wcześniej, bo jak kupisz za wcześnie, to możesz stracić pieniądze, mogą być zmiany jeszcze jakieś, a jak będziesz chciał kupić za późno, w ostatniej chwili, to po prostu będą droższe. Czasami długie przesiadki mogą być strasznie męczące, na przykład doba na lotnisku, kilkanaście godzin. Jeśli macie siłę i ochotę, to myślę, że warto, bo zawsze to dodatkowe doświadczenie podróżnicze. Warto być też cierpliwym. Ja jak szukam lotów, to czasami sprawdzam kilka razy dziennie. Potrafię sprawdzać co godzinę na przykład. Można ustawić w aplikacji, ale cenowy dla danego lotu. Ale myślę, że warto samemu sprawdzać, bo to nie zawsze przychodzi powiadomienie tak szybko. Loty najlepiej kupować nie przez pośredników, tylko na stronach linii lotniczych. Wtedy jest pewne, że jeżeli coś się stanie, odzyskamy pieniądze i nie będziemy się z tym bujać kilka miesięcy na przykład. Loty lokalne można próbować przez pośredników, bo to nieduże przeważnie pieniądze są i w razie czego to można sobie pozwolić na stratę stówki na przykład. Mój lot do Filipin kupiłem za 1700 zł bezpośrednio od linii lotniczych, a mogłem kupić za 1400 zł przez pośrednika, ale stwierdziłem, że to nie warto. Warto czasem sprawdzać na stronach linii lotniczych albo na portalach społecznościowych, czy nie ma żadnych promocji, ciekawych ofert. Wiele linii lotniczych mają swoje programy lojalnościowe. Jeżeli dużo latacie, warto się do tego zapisać. Wtedy za zaoszczędzone mile można wykupić sobie bilet bądź zwiększyć klasę na biznes lub pierwszą. Jest to mój pierwszy film, więc liczę na komentarze, konstruktywną krytykę. Zapraszam także do oglądania kolejnych moich filmów już niebawem. Także do następnego. Na razie.